Cześć! W tym filmie zobaczycie prezentację, konfigurację oraz test robota sprzątającego Midea M7. Zapraszam do oglądania. Dla ułatwienia oglądania na osi czasu dodane są rozdziały. Możecie zobaczyć cały film lub tylko rozdział, który Was interesuje. Midea to światowa marka, której główną siedzibą są Chiny. Jednak widoczna jest ona już w wielu krajach Europy Zachodniej. Jest obecna także w Polsce. Sprzęt jest wysyłany z magazynów w Europie. Odchodzi więc problem cła. W solidnym opakowaniu znajduje się robot odkurzający, który wykorzystuje technologię nawigacji laserowej. Umożliwia on robotowi skanowanie i rysowanie mapy całego domu w celu wyznaczenia najlepszej trasy sprzątania. Zawartość opakowania. Mój robot jest w kolorze czarnym, ale też jest do wyboru w kolorze białym. Stacja dokująca umożliwi automatyczne ładowanie, gdy tylko poziom akumulatora będzie za niski. Dołączone są dwie instrukcje, jedna tak zwanego szybkiego startu, a druga już bardziej szczegółowa. Obie w języku angielskim. Materiał, z którego jest wykonany, wydaje się być dobrej jakości. Góra robota jest czarna z połyskującym brokatem. U góry wystaje wieżyczka laserowa, po prawej przycisk włączania, po lewej przycisk ładowania, przycisk powrotu do bazy. Pod pokrywą znajduje się pojemnik na śmieci. Obok przycisku powrotu do bazy znajduje się też przycisk parowania oraz przycisk reset. Pojemnik na wodę. Oprócz lasera u góry, z boku znajdują się też czujniki antykolizyjne. Ten szary pasek z przodu to miękka guma. Kółka są duże, gumowe. Robot może pokonać przeszkody o wysokości do 20 mm.
obracająca się szczotka, która zwiększa wydajność czyszczenia, zwłaszcza dywanów. Robota uruchamiamy przyciskiem włącz. Zostaniemy poproszeni o uruchomienie aplikacji w smartfonie. System started successfully. Waiting for internet connection. Please follow the instructions on your phone. Ale można go też uruchomić bez aplikacji, jednak nie będziemy mogli wykorzystać wszystkich jego cech. Korzystając z kodu QR w instrukcji lub poprzez sklep Google Play, pobieramy aplikację mSmart Life na smartfona, a następnie instalujemy ją. Jeżeli robimy to pierwszy raz, należy się zarejestrować. Możecie prześledzić cały proces rejestracji oraz logowania do aplikacji. Jeżeli proces rejestracji i logowania zakończymy, a robot będzie włączony, to aplikacja automatycznie wykryje go. Należy wpisać hasło do swojej sieci Wi-Fi, a następnie uruchomić proces parowania. Naciskamy przycisk Wi-Fi na robocie i czekamy na połączenie z aplikacją w smartfonie. Zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym połączeniu, po czym następuje pobieranie wtyczki.
Teraz już możemy konfigurować naszego robota. Jeżeli pojawi się komunikat, że jest nowsza wersja oprogramowania, pobieramy ją. System started successfully. W ustawieniach jest wiele opcji. Można zapisywać mapy przejazdu robota, a także ustawić siłę ssania w zależności od tego, na jaki typ powierzchni wiedzie robot. Można nim sterować ręcznie lub ustawić harmonogram sprzątania. Niestety do wyboru nie mamy języka polskiego. Myślę, że to się niedługo zmieni przy następnej aktualizacji oprogramowania. W każdej chwili z aplikacji uruchamiamy robota przyciskiem sprzątaj. Odkurzacz rozpoczyna sprzątanie i jednocześnie wykonuje skanowanie i rysowanie mapy całego domu. Pierwszy przejazd jest dość chaotyczny, często dobija do różnych przeszkód, ale już następny jest bardziej zaplanowany i przemyślany. Robot może pracować z różną mocą. Gdy np. wykryje dywan, automatycznie zostanie zwiększona moc ssania. Dywan, nawet ten z dość długim włosiem, nie stanowi dla niego problemu. Doskonale radzi sobie na twardym podłożu, w pobliżu mebli i różnego rodzaju przeszkód. A tu w widoku od dołu możecie zobaczyć, jak sprawnie wchłania śmieci, a także zaobserwować, jak pracują szczotki robota. Ograniczyłem teraz powierzchnię pracy odkurzacza wirtualnymi ścianami. Są to te czerwone kreski. Zobaczmy, jak poradzi sobie z tymi zanieczyszczeniami.
już po pierwszym przejeździe zebrał sporą ich część. Na tym przykładzie widać doskonale, jak robot planuje sobie trasę sprzątania. Nie porusza się chaotycznie, tylko już zaplanowaną trasą. Po dwukrotnym przejeździe dywanik jest czysty. Gdy poziom naładowania akumulatora będzie niski, bez żadnej naszej interwencji robot automatycznie powróci do stacji ładującej. Po zawartości zbiornika możemy ocenić, że dobrze zbiera różnego rodzaju zanieczyszczenia z różnych powierzchni. Urządzenie posiada funkcję mopa. Można wybrać różne prędkości dozowania wody. Pojemność zbiornika na wodę to niecałe pół litra. Można wybrać mopowanie na sucho lub z 3 stopniami dozowania wody. W opcjach jest wiele wariantów sprzątania. Możemy wybrać niestandardowe czyszczenie, a także zbudować wirtualne ściany. Możemy też zaznaczyć obszar, który ma być niesprzątany, lub obszar, który
należy wyczyścić dokładniej. Możemy go wysłać w dowolne miejsce, zaznaczając to miejsce na mapie. A tu zaznaczamy miejsce dodatkowego czyszczenia. Aplikacja sama podzieli mieszkanie na poszczególne pomieszczenia, na sypialnię, salon, kuchnię, przedpokój. Dzięki temu będziemy mogli sprzątać te pomieszczenia niezależnie. A to przykład poruszania się robota po mieszkaniu widziany w aplikacji. Aplikację M-Smart Life można zintegrować także z Alexą lub z asystentem Google i sterować nim głosem. Hałas, który generuje to urządzenie, to około 60 dB, czyli tyle, ile podczas normalnej rozmowy. Myślę, że warto zainteresować się tym urządzeniem. Kosztuje ono nieco powyżej 1000 zł, ale z kodem rabatowym, który umieszczony jest w opisie pod filmem, myślę, że można go kupić jeszcze taniej. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!